rynku karpiowym mamy naprawdę sporo echosond do wyboru. Jedne to są echosondy takie standardowe, że tak powiem, które możemy sobie z ekranem przymocować na przykład do pontonu czy do łodzi lub też do łódeczki zdalnie sterowane, a drugie to są echosondy rzutowe. I właśnie echosondami rzutowymi dzisiaj się zajmiemy. Echosond do rzutu jest również sporo, ale chyba prym wiedzie nam wszystkim znany Dipper. A dzisiaj zajmiemy się jakim modelem? Dipper Chirp Plus 4 to właśnie tą echosondą dzisiaj się zajmiemy. Ja nie znam się tak bardzo jak na echosondach, jak mój kolega, który opowie Wam o Dipperze wszystko, co powinniście wiedzieć. Krzysiu opowie Wam dzisiaj o właśnie echosondzie Dipper Chirp Plus 4, czyli najnowszym produkcie firmy Dipper. Tak jest. Więc słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Was właśnie z Krzysztofem, a on opowie Wam chyba o wszystkim, co powinniście wiedzieć i co ta echosonda potrafi. Tak Przejdźmy jest. teraz do ekraniku, który jest tutaj za nami. Dipper Chirp Plus 4, czyli najnowszy produkt od firmy Dipper. AI wchodzi do świata wędkarstwa, czyli wchodzimy na totalnie inny poziom. W czym ta echosonda nam pomoże? W lokalizowaniu ryb. I ja na tym filmie postaram się Wam pokazać, jak lokalizujemy tutaj ryby. Dipper Chirp Plus 4 jest wyposażony w AI, ale dokładnie mamy jeszcze tutaj rozszerzoną mapę 3D, czyli możemy na żywo sobie skanować obraz w 3D i tam pokaże nam, czy jest tam zielsko, czy stoi ryba. Także bardzo duże ułatwienie. W tej chwili znajdujemy się nad zbiornikiem, gdzie łowiłem wiele razy i wiem, że nie ma tutaj tego zielska, więc postaramy się tutaj znaleźć te ryby. W aplikacji Fish Dipper mieliśmy oczywiście ikony ryb, ale sami wiecie, ci, którzy używali, że bardzo często pokazywało, że tej ryby jest bardzo dużo. W tej chwili tutaj mamy opcję, są ikony ryb AI, czyli model AI wykrywania ryb jest trenowany przy użyciu uczenia maszynowego. O co chodzi? Kupując tą echosondę, ona będzie cały czas się uczyła. Ta sztuczna inteligencja cały czas będzie się szkolić, cały czas udoskonalać. Także jest to produkt, który kupujemy teraz w takiej formie, a za rok, 2 lata, ponieważ użytkowników będzie coraz więcej, on będzie jeszcze mądrzejszy i będzie jeszcze lepiej pokazywał nam ryby. Więc ja już mam uruchomioną moją echosondę, jest już w wodzie, za chwilę biorę się za zarzucanie i pokażemy Wam, czy echosonda będzie widziała ryby. Na mapie będzie nam pokazywała takie czerwone punkty w obrazie 2D, a ikony ryb w obrazie 3D. Jeżeli chodzi o obraz 3D, to tylko Wam powiem, że jesteśmy nad zbiornikiem, który jest bardzo, bardzo płytki. Mamy tutaj około 1,5 metra i tak naprawdę blat, więc ciężko będzie nam pokazać ten cały obraz tego 3D, ale postaramy się to dla Was jakoś zrobić. Także jak widzicie, ja zarzuciłem tutaj w tym miejscu, mamy naszą echosondę i powoli ją będę tutaj przyciągał do nas i będziemy sobie szukać tej ryby. Teraz widzimy, że mamy tutaj delikatny namułek. Echosonda nam się przemieszcza. Na razie nie widzimy tutaj żadnej ryby. Może dlatego nie mam brań. Pewnie dlatego.
Obraz skanowania mamy tutaj na wiązkę na 7 stopni, także jest bardzo dokładny ten obraz. I będziemy tutaj próbować zlokalizować te ryby. Aha, jest ryba. Dobra. Mamy tutaj pierwszą rybę. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda wcześniej ten obraz. O, tutaj taki łuczek i z tego on tutaj nam wyczytał, że jest to ryba. I tutaj zaznaczył nam, zobaczcie, zaznaczył nam tutaj punkt. Także ja biorę się za ściąganie. O, tu coś kolejnego. Ogólnie też tutaj mamy bardzo dużą populację leszcza, więc taka ryba też tutaj może być widoczna. I tutaj już, zobaczcie, mamy twarde dno, a tutaj wchodzimy już, ryba jest przy przejściu z twardego na muł. Tu już mamy, zobaczcie, jak mamy zamulone. Jak widzicie, różne dziwne rzeczy tutaj też nam wystawają, ale tutaj echosonda nam nic nie mówi, że jest to ryba. Dobra, słuchajcie, dalej sobie skanujemy. Mamy już trochę obraz zeskanowany. Jak widzicie, tutaj podpięliśmy tutaj naszą echosondę pod łódkę Łukasza, żeby Wam to zobrazować. O, właśnie tutaj nam pokazało. Pokazało nam? Nie pokazało nam. Tutaj pokazało ryby. Wcześniej nam pokazywało. I chciałem zobaczyć, Wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak tutaj ta mapa 3D, może tak zrobimy, ta mapa 3D, jak ona tutaj to rysuje. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo płytki zbiornik, więc widzicie, że tutaj jest płytko, no bo my jesteśmy tutaj, ten punkcik to jest nasza łódka i te czerwone rybki, no to wiadomo tutaj, gdzie ten AI, według niego są te ryby. Ale możemy też wrócić do obrazu 2D, czyli tak to wygląda i tutaj nam pokazuje, gdzie ta ryba stała. Te zielone punkciki to są moje z aplikacji, a dodatkowo Wam jeszcze pokażę, że tutaj możemy sobie zobaczyć twardość dna. No, tutaj niestety cała woda tak naprawdę jest zamulona, więc wszędzie nam tutaj, jak widzicie na tym zielony obraz, to jest zamulone dno. Tak naprawdę tylko gdzieś tutaj przy wyspie mamy twarde place, ale jest to spore ułatwienie. Możemy to przełączyć oczywiście z powrotem sobie tutaj. O. I nowość jeszcze tutaj z samego jakby tej aplikacji, czyli mapy 3D, nie 3D, przepraszam, mapy satelitarne, czyli widzimy zbiornik jakby z mapy satelitarnej tutaj. O. I wrzucimy z powrotem mapę 3D i tak to wygląda. Także myślę, że czyli pokazywało to, co my chcemy wiedzieć, czyli że coś tam wystaje, ale nie jest to ryba. Także no ja na pewno to są początki tak naprawdę, więc ja będę używał tej echosondy cały czas. Więc na pewno zobaczycie też u mnie nieraz obrazy z tego. Cieszę się, że mogłem Łukaszowi pokazać i za chwilę jeszcze Wam coś opowiemy. Ja jestem, słuchajcie, pod wrażeniem tego, co nowy Deeper, nowy chip potrafi. Ja jestem użytkownikiem Deepera Pro Plus 2, więc to, co potrafi ta nowa echosonda, no to ja jakby to widzę po prostu na tym, co ja widzę na echosondzie, na tym, co mogę, a na tym, co może nowy chip. Mamy nadzieję, też tak z Krzysiem rozmawialiśmy, żebyśmy się tej technologii trochę też nie bali. Tak jest, Bo- nie zamykali się na to, bo technologia jest i będzie się cały czas rozwijać do przodu, a głosy, które mówią, że a to już nie jest wędkarstwo, no właśnie to nadal jest wędkarstwo. Ja bym chciał tylko tak od siebie tutaj powiedzieć, że czy używamy tej technologii, a teraz AI, które wchodzi i myślę, że to jest początek, ale co będzie za 2 czy 3 lata, to myślę, że głowa nam wybuchnie. Tak. Czy ktoś lubi takie naprawdę klasyczne wędkarstwo? Nie chciałbym, żebyśmy się o to, żebyśmy prowadzili walkę. Bo gorzej, bo łowisz przy użyciu echosondy. Nie. Ja bym chciał, żeby dalej ludzie czerpali przyjemność z wędkarstwa. Bo Czy to w tym łowimy chodzi. tak, czy tak?
to najważniejsze jest czerpać z tego przyjemność. Dokładnie. A największą przyjemnością jest haul pięknej ryby, haul waszego PB. Tak jest. Aby to osiągnąć, możemy albo liczyć na duży łód szczęścia, Dokładnie. albo świadomie łowić i świadomie dobierać miejsca, w których łowimy. Ja wam zawsze powtarzać będę, że kluczem do znalezienia, do złowienia pięknej ryby, w ogóle do złowienia karpia jest jego lokalizacja. Racja, dokładnie. A tego typu rzeczy jak echosonda, czy też to rzutowa, czy też innego rodzaju, bo to jest to technologia, nam w tym po prostu będzie pomagać. I chyba tym pozytywnym akcentem Dokładnie. dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli się wam spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę, a pod spodem będziecie mieli link do sociali Krzyśka, który na pewno więcej tych materiałów na temat echosondy, Tak jest, ja Chirp będę na pewno będzie tutaj wam mocno udostępniał. testował. I tak ode mnie, jak zawsze kończę takie filmiki. Do zobaczenia nad wodą. Dokładnie. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się i cześć.